Ta żyrafa to jest znakiem rozpoznawczym tego miejsca, bo jak przyjeżdżają, to tak, koło żyrafy, jak pan będzie jechał, komuś tłumaczył za żyrafą, tam jej domków, to jest znak rozpoznawczy na biały, dokąd ma ktoś tam dojechać. Tego, no, tak się mówią, tam gdzie żyrafa, albo za żyrafą 3 domki. Ja jestem samochodziarzem. Samochody naprawiałem od 1963 roku. I żeby zrobić, u nas nie było części kiedyś, tylko z prostej blachy się robiło błotniki, maski, tak jak teraz się na filmie co na Kubie naprawiają. Z niczego trzeba zrobić coś, o. I ja taką spykałkę miałem, tam wizję można powiedzieć, może coś nie, bo to trzeba coś mieć sobie, żeby to jakoś tam wyglądało. Samo to pojęcie, jak to ma wyglądać. Jakbym błotnik zrobił, muszę zrobić taki sam jak tamten, nie? To się proszę popatrzyło i trzeba było zrobić taki sam. Tak zwierzę jak się patrzy na jakieś obrazy czy na coś, to się patrzy, ma tak wyglądać jak to, nie? No to się tak się tworzy w głowie. O. Ale zawsze przyjemnie rano jak się wyjdzie, czy na spacer nawet, tak się przyjdzie się poogląda te zwierzęta, swoją pracę. No tak źle nawet nie wygląda, to się popatrzy, że jeszcze coś potrafił zrobić, można powiedzieć, nie? Ale za wzór to służyły jakieś te zabawki dziecinne. To może nie, bo te zabawki zawsze nie są wykonane jak oryginał, nie? Tylko zawsze tam jak to ale mi się wydaje, że to jest podobne do słonia, nie muszę podpisywać. To zwierzątko to może drugie jest, bo pierwsze, ale pamiętam jak gdzieś to był słoń. Pierwszy, bo tylko że to już nie ten co tutaj jest, tylko był inny, był tam robiony. I był zmieniany parę razy, bo to nie zawsze od razu, za pierwszym razem to wychodzi, nie? No, to tak jak każda praca wymaga zrobienia, albo zobaczenia, od nowa poprawki, to wszystko dość ciekawie jakoś tam wygląda, ale to mi się podobało, to w ogródku stało, tam przed domem, dzieci i starsi chodzili po drodze, zdjęcia robili, bo tam tych zwierząt było dość sporo w ogródku. No. A tu mają godne miejsce pod drzewami, chłodno, nie chce im się pić, wody nie piją. A z żółw to powstał, koleżanka mojej żony wyjechała do Kanady i przysłała zdjęcie żonie, że w ogródku takiego dużego żółwia miała. I ja na podstawie tego zdjęcia chciałem go odtworzyć. Nie żywy, to taki w ogródku stał. No ale przeniosłem go tutaj do całego parku tych zwierząt i tak został. Ładny gad taki sobie, duży, ładnie wygląda. Można na nim na wyspie usiąść i tyłek grzać jak słońce naświeci, bo to jest beton. Ten wielbłąd to już stoi tutaj paręnaście ładnych lat, właśnie nawet widać po zewnętrznych, ten taki nalot jest. Ślimaki się rozmnożyły, chodzą po nim, także można sobie nawet i nazbierać i ugotować jakieś danie z tych ślimaków, bo to dość aktywnie one tu działają, wchodzą. Może upiększają, tego nie wiem, ale jakoś im to widocznie pasuje na tym, na zwierzaku siedzenie. O, tak. A mają się do czego przyczepić, bo to jest szorska sierść. W środku też jest stereopian wypchane w tą siatkę drucianą. Na zewnątrz jest siatka taka miękka położona i na tą siatkę dopiero jest położony atlas. Takie tam te kleje czy inne, czy beton, jak potrzeba to i beton, bo jak grubo atlasu to by było za dużo, nie? To beton się kładło i trochę się obrabiały. Dzik to zawsze był ciekawym zwierzęciem. No dobrze, że ma dzik małe uszy, to między drzewami, krzakami się prześlizgnie. Jakby duże uszy miał, to by się zawadził i go by bolało. Najpierw się człowiek napatrzy, później bierze i tam coś chce wykonać z tego. Pitu siedzi tutaj między krzakami i pilnuje. A z góry na dzika patrzy sowa, puchatka. Na tym ma oczy takie ledowe, one świeciły. Tam prąd by się podłączało, to już jest, to już dużo lat ma, bardzo dużo. To jest takie wszystko ostre, bo to, i tutaj nawet weszły te ślimaczki. Wszędzie to wejdzie, to między drzewami to tego jest wszędzie pełno.
jeszcze po deszczu to one wychodzą z drzew i szukają sobie czegoś tam nie wiadomo czego, jakieś pożywienie na pewno. To gałąź spadła, tu utłukła kawałek, tu utłukła. Co to wziąć będzie, chcą jakąś modernizację właśnie przeprowadzić. No zobaczymy jak tam się zdrowie pozwoli, to się zrobi. A ja cały czas prywatnie robiłem już. To, że miałem czas na pracę przy samochodach, no i sobie takie hobby. O. Jak byłem mały, to jeździłem na koni, bo mój tata miał gospodarstwo. No, jak jeszcze kombinatu nie było później, to, ale konie były, także to szacunek dla konia zawsze był. Ogon został zrobiony z peruki damskiej, kupiony od tych Rosjanek tam na Manhattanie. Parę krokodyli zrobiłem, tam też tak do ogródków porobili, a to na krzak, na tuje jakieś tam robiłem też, a to niedźwiedzie, a to tam słonia na tuje nakładali, tam takie, ale małe. Nawet zrobiłem krowę ścielakiem w Katowicach, czy jeszcze stoi tego nie wiem.